Jadę właśnie na mój pierwszy LA event. Dzisiejszy poranek spędziłam na Pinterestie i zrobiłam sobie całą tablicę, co będę grała tej jesieni. To był mój trzeci raz, jak zobaczyłam Addison Rae. Właśnie zepsuł się samochód. Jeżeli ten samochód przestanie działać, mogę zrobić mały update. Wydaje mi się, że się to zmienia, chociaż nie wiem, czy się zmienia. Wydaje mi się, że teraz jestem na takiej równi, że nie ma już takiego góra-dół. Lubię LA, nie lubię, nie lubię. Myślę, że sobie już tak poukładałam i czuję się stabilniej w głowie. I mogę powiedzieć, że lubię bardzo LA, że podoba mi się. Jadę właśnie na mój pierwszy LA event, influencer brand event i czuję się niesamowicie wdzięczna, że dostałam tą możliwość i zaproszenie. Jest to Rolas Jeans, który pojawi się teraz w Nordstrom, czyli w takim centrum, trochę jak TK Maxx, ale bardziej fancy. Mój pierwszy LA event, więc uznałam, że muszę to uwiecznić. Jestem podekscytowana, nikogo nie znam, więc trochę jestem zestresowana. Dostałam też od nich właśnie jeansy na tą okazję, na ten event. Czuję się bardzo wyróżniona, bardzo zauważona. Mega się cieszę, że marka stąd mnie dostrzegła. Nie mam żadnych oczekiwań. Myślę, że będzie fajnie i mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. I tyle. Zobaczymy. Jeżeli ktoś ogląda mnie od samego początku, to może pamięta z tygodniów jedzenia, jak robiłam prawie codziennie podczas kwarantanny naleśniki bananowe. I zrobiłam sobie naleśniki bananowe właśnie z bananem i ubiłam śmietanę. Pozostała mi śmietanka z przepisu. Bita śmietana z cynamonem i do odrobina miodu, masło migdałowe, migdały prażone. Nie wiem, kiedy ostatnio jadłam naleśniki. Jeszcze na kolację. I dodałam też do ciasta ocet jabłkowy, bo ostatnio robiłam te ciasto bezglutenowe i tam był właśnie ocet jabłkowy i bardzo to było dobre. Ale mam powrót do kwarantanny. Jeszcze tyle kombinacji, wariacji robiłam. Z owocami, pankejki matcha, czekoladowe, z różnymi orzechami, z prażonym kokosem. Właśnie zepsuł mi się samochód. Piątek 13. Wczoraj nagrywałam filmik, jak testowałam fast foody. Mówiłam, że coś jest z moim samochodem nie tak. I zatrzymałam się na środku ulicy, naprzeciwko Dialog, bo jechałam akurat do Dialog spotkać się z Stefanią. I ludzie zaczęli trąbić, ja nie umiałam nic robić. I dwóch chłopaków z Dialog podeszło i zepchali mój samochód na bok. I mój brat jechał 1,5 godziny z Orange County, żeby zobaczyć, co się stało. I nic nie działa, nie odpala. I chyba to nie jest bateria, coś innego. Piątek 13. To jest mój pierwszy zły piątek 13. Gdybym nie miała tutaj brata, to szczerze nie poradziłabym sobie. She's back. She's back. Oh my god.
strony Sara. Witam na moim kanale. To już koniec. Hej kochani, nie wiem kiedy ostatnio się odzywałam, ale chyba ostatnio jak zepsuł mi się samochód na środku drogi. Dzisiaj się zaświeciła znowu ta kontrolka, zjechałam na bok, sprawdziłam wszystko w porządku, więc jadę dalej tym samochodem. Jeżeli ten samochód przestanie działać, ja już się do niego przyzwyczaiłam i mam emotional attachment do niego. Ten samochód to jestem ja. Módlmy się, żeby nic się nie stało. Za chwilę też muszę jechać na przegląd, więc może oni mi powiedzą, czy co jest nie tak i dlaczego się tak dzieje, dlaczego wyskakuje coś na ekranie, ale módlmy się, żeby to było na tyle i że to jest to. O, dzisiaj też zrobiłam rano nowe paznokcie. Uznałam, że pokażę mojemu samochodowi więcej miłości. Pojechałam na myjnię, umyłam samochód, ale muszę zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Teraz boję się jeździć, jestem straumatyzowana, bo dosłownie zatrzymałam się na środku drogi przed dialog i wszyscy ludzie. I teraz wracam do domu, jest niedziela i jadę się spotkać z moim bratem znowu, więc się bardzo cieszę i zobaczymy, czy mój samochód przeżyje. Czuję się trochę spokojniejsza, że widzę się z moim bratem i mój brat jedzie tutaj, bo jeżeli coś się stanie, to mam brata, który może mi pomóc. I teraz muszę parkować gdzieś, gdzie nie ma drzew, ponieważ... Okej. Ale czy mogę tak zrobić? Jadę się spotkać z bratem i pokażę mu moją ulubioną kawiarnię w Silver Lake. Pochodzimy po Silver Lake, pokażę mu, dlaczego tak bardzo uwielbiam wschodnią część Los Angeles, bo wydaje mi się, że on nigdy nie był. Chyba tak jest lepiej. I tyle, takie są moje plany na niedzielę. No social media, posprzątałam dzisiaj cały mój pokój, odkurzałam za łóżkiem, czyli duży deal, jak się wiecie, odkurza. Umyłam też łazienkę. Jestem już trochę zebrana, więc się przebiorę i jadę. I mam nadzieję, że dojadę. Okej. Właśnie jest poniedziałek, mam przerwę 30-minutową pomiędzy zajęciami i obok mojej szkoły jest Courage Bagels, najlepsze bagle w LA. Zapomniałam wziąć jedzenia, więc uznałam, że pójdę po bagla, żeby przeżyć do 16. Jest taka piękna pogoda. Przerabiamy teraz w klasie z kina filmy, które powstały w czasach II wojny światowej z propagandą i z nacji. Dużo jest historii o Hitlerze i tak dalej. Chyba aktualnie jest 8. tydzień szkoły. Za chwilę minie połowa semestru i kończy mi się semestr w grudniu. Na początku grudnia i będę miała przerwę do lutego, więc czas szybko leci. Dzisiaj jestem trochę antisocial, ale chcę w spokoju i w ciszy i sama jeść tego bagla. Dzień dobry! Dzisiejszy poranek spędziłam na Pinterestie i zrobiłam sobie całą tablicę z tym, co będę ubierała tej jesieni. I temat przewodni to jest Miu Miu. I zapisałam też wszystko w notesie, co będę szukała w second handach, w sklepach. No mam całą listę. Mam brązowe dżinsy, szare dżinsy, takie baggy, później spódniczki takie biurowe. Jeżeli mój samochód się zepsuje, to będziecie widzieli, jak się zepsuje, ale jadę na... Nie mam pojęcia. Tablicę na Pinterestie chyba mam udostępnioną, więc możecie zobaczyć. Zobaczymy, jaka będzie jesień tutaj w Los Angeles, bo na razie jest 30 stopni. Przymierzam się też do zakupu jednych butów. Są dosyć drogie, są skórzane z Vagabond i podobają mi się już one tak długo, dosłownie od paru miesięcy. Cały czas zerkam na nie, czekam na jakąś promocję, ale wydaje mi się, że chyba się nie doczekam, więc może je kupię. Bardzo mi się kojarzą z moją mamą. Moja mama takie zawsze nosiła, więc są takie ponadczasowe i takie idealne na co dzień. Zrobiłam sobie całą listę
co szukam, co chcę kupić, bo wydaje mi się, że przez to, że tak dużo pracowałam i z e-bookiem, to w ogóle omijałam temat, jakby nie interesowałam się, nie chodziłam na zakupy, nie siedziałam zbytnio na Pinterestie, a teraz znowu mam czas, więc chcę się bardziej skupić na modzie, na ubraniach, bo bardzo to lubię, a zawsze jak patrzę do szafy, to mam takie... Jak się siedzi na Pinterestie i zapisuje się różne outfity, to później też jak idę się ubrać, to jestem bardziej zainspirowana, żeby ubrać się fajnie, a nie jakoś basicowo, czy to co zawsze. Na przykład dzisiaj poczułam się jakoś tak lepiej, ubrałam się to co chciałam się ubrać. Jest dzisiaj wtorek, jadę aktualnie do Los Feliz i Erika również jedzie. Jedziemy na 2 samochody, jedziemy na śniadanie do restauracji All Time, w której byliśmy raz i super restauracja, świetne jedzenie i oni mają też tam świetne śniadania, więc uznałyśmy, że dzisiaj się przejedziemy tam na śniadanie. O 12 mam zajęcia, dlatego jedziemy na 2 samochody. Zaczęłam teraz czytać mega fajną książkę, ale może o niej opowiem później. Jest tak świetna, dzisiaj czytałam i ta autorka Deborah Levy, wydaje mi się, tak świetnie pisze. Jest to taka idealna książka, jeżeli kobieta wkracza w dorosłość, jak się zmieniają relacje z rodzicami, relacje z mamą, jak to jest być kobietą w miejscach pracy, jak działa nasze społeczeństwo, jak kobiety działają w tym społeczeństwie, dużo o feminizmie. Bardzo fajna książka, świetnie się mi ją czyta, też o różnych etapach dorosłości. Who did we saw, Erica? We saw Addison Rae. Another day in LA. Another day. What a week. We saw Emma Chamberlain, Vinnie Hacker, A więc to był mój 3. raz, jak zobaczyłam Addison Rae. W ogóle cynamonka, którą jadłam, to jest najlepsza cynamonka, jaką miałam kiedykolwiek w życiu. I zastanawiałam się nad tym. I to jest najlepsza cynamonka, jaką miałam. Nawet to taka Kanelbular w Szwecji, jak miałam, nie. To była najlepsza cynamonka dosłownie, jaką miałam w życiu. I tam jest przepięknie, się siedzi jakby na takim patio, jest dużo roślin i patrzymy i idzie taki jeden koleś. I później dziewczyna, i właśnie to była Addison i miała taką cekinową, różową spódniczkę, czarny top i związane włosy ze wstążką taką różową. Mega cute i ona jest przepiękna, jakby jest o wiele jeszcze piękniejsza w prawdziwym życiu. To jest jedna rzecz w Los Angeles, którą uwielbiam, że wychodzę z domu, dosłownie wychodzę gdziekolwiek, w którejkolwiek godzinie i zawsze się kogoś spotyka i powoli staje się to taką po prostu rzeczywistością. Jakby dalej to jest mega ekscytujące, tylko takie coś może się jakby natrafić w LA. Mieszkam w miejscu, gdzie mieszkają właśnie wszystkie te osoby i nie wiem, jest to dosyć fajne, jaram się, tak samo jak zobaczyłam, nie wiem, brata Pitta. To jest takie jedyne miejsce na ziemi, gdzie mogę zobaczyć gwiazdy w prawdziwym życiu, w restauracji, na takim porządku dziennym. Jadę właśnie do szkoły na lekcje i tyle. You have me wrapped around your finger, and I can't seem to leave. Baby, let me breathe. Please don't be naive. You got me staying a little longer. Oh, you're so cute tonight.